Dzisiaj malutki temat, dość szybka akcja. Drukarka 3D mi drukuje, więc wybaczcie, jeśli dźwięk będzie nie taki, albo stłumiony, albo będą szumy. Ale właśnie przez to, że puszczam do druku cały czas, nie nagrywam, bo nie chcę was katować dźwiękiem złym. Dobra, lecimy tutaj. Pokażę wam dzisiaj, w dzisiejszym filmiku, o co chodzi z przygotowaniem do druku małych treści na ciemnym tle. Stosuje się pewien zabieg, który nie do końca wiem, jak się nazywa, bo z ludźmi, z którymi się kontaktuję, no różnie to nazywają. Ja to nazywam zalewki. Wiem, że zalewki są różnego typu. W standardowych zalewkach, zalewkach służących do tego, żeby jeśli się dwa kolory na kartce spotykają, na naszym materiale, na którym drukujemy, to żeby dwa kolory lekko na siebie nachodziły, jeden na drugi, w bardzo małym stopniu, żeby uniknąć przerwy między kolorami, że gdzieś maszyny nie trafią i zostanie nam białe tło. Ale zalewki, o których ja chcę wam powiedzieć, już wam pokazuję na Illustratorze, bo znów pracujemy w Illustratorze. Pokażę wam zalewki dotyczące małych treści na ciemnym tle, ciemnej fotografii składającej się z 4 kolorów. Na przykład mamy ciemny render z programu 3D lub po prostu ciemną fotografię jakąś nocną. Lub po prostu tworzymy applę, która ma Rich Black. To jest szybki temat znowu. Co to jest Rich Black? Rich Black to jest czarny, który się składa z większej liczby kolorów niż jednego. Przeważnie Rich Black to jest coś około, powiedzmy, tworzymy sobie nowy swatch i Rich Black to jest coś około, mówię, 30, 30, 30, 100, ponieważ różne drukarnie mają różne wytyczne co do Rich Black. Projektujesz coś z takim tłem, zapytaj drukarni, będziesz wtedy mieć perfekt czarny, jeśli oni mają przetestowane Rich Black. Mamy tło w Rich Black, dodajemy sobie jakąś treść, która będzie biała lub jakaś bardzo jasna, to już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby to tło nam nie zalało tych liter. Nie zalało w sensie dosłownym i nie zalało w sensie metaforycznym. Jeśli mamy 4 kolory i nam kolory nie trafią, jeżeli kolejne płyty w druku nam nie trafią idealnie, no to będziemy mieć tą krawędź rozmytą. Będzie troszkę żółtego, troszkę niebieskiego, troszkę różowego, gdzieś tam będzie taki efekt widoczny, jeśli ta drukarnia nie za dobrze to wydrukuje. Jeśli dajemy małe treści, no to już rzeczywiście może być naprawdę problem. Im mniejsze treści, tym bardziej widoczny jest zły efekt. I żeby dosłownie nie zalało, pamiętajcie, wtedy tu mamy 4 kolory, a tu mamy 0 kolorów, ponieważ biały nam wychodzi z papieru. I jeśli mamy drobne, cienkie linie, jak w literach, czy jak dodajemy jakieś obrysy cieniutkie, które mają być cienką linią, nie wiem, 0,5, 0,25, to przy takim Rich Blacku może wystąpić ryzyko, że nam zaleje po prostu farba ten biały. Ponieważ czemu może zalać? Co to w ogóle, o co w tym chodzi? Zalać może, ponieważ jeśli papier jest mniej chłonny niż jakiś tam standard, jeśli jest błyszczący, to wtedy takie mocne nasycenie kolorów, mocne nasycenie farb, zanim farba wyschnie, może troszkę się rozlewać po objętości, może zwiększyć swoją objętość, wchłaniając się w papier, czy rozlewając się na elementy. I żeby tego uniknąć, najprostszym sposobem jest rozgraniczyć jakoś naszą treść od tego tła. I takim sposobem jest dodanie właśnie tych tak zwanych zalewek. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jeśli inaczej to nazywacie. Jeśli spotkaliście się z czymś takim, na pewno się trafi jakiś spec internetowy, czy drukarz, czy ktoś, kto będzie w stanie mi i wam powiedzieć, jak to się technicznie nazywa, jak to on nazywa. Wracając do tematu, tworzymy obrys. W Illustratorze o tyle jest to problematyczne. Ja wam pokażę, tutaj mamy jeden dokument, jedna treść to będzie źle wykonana, druga treść będzie dobrze wykonana. Ponieważ jak już raz spróbujemy jedną rzecz, to druga nam nie wychodzi z jakiegoś powodu, ale już wam tłumaczę. Tu mamy zwykłe kolor tła, kolor w sensie treści, wybieramy sobie kolor biały jako papier i kolor obrysu. Tylko patrzcie, co standardowy obrys robi. Dodaje nam obrys, nawet jak zmienimy grubość tego obrysu,
to on nam dodaje obrys po krawędzi trochę do środka, trochę na zewnątrz. I tworzy nam coś takiego, tworząc właśnie taki, powiedzmy, efekt zalewania farbą napisów. I jak sobie z tym poradzić? Niby tu mamy opcję w obrysie. Tutaj patrzcie, mamy taką opcję, gdzie ma wyśrodkowywać, czy ma właśnie do środka dawać ten obrys, czy na zewnątrz. Ale w przypadku tego obrysu do treści to po prostu nie działa. Być może to poprawią, być może to zrobią, nie mam pojęcia. Ale jest inne wyjście. To sobie usuwamy i patrzcie, co zrobić można z napisem, żeby ten obrys był prawidłowy. W Workspace'ie Essential Classic macie takie okienko jak Appearance. Klikacie tutaj i tutaj możemy dodawać osobno wypełnienia, obrys 1, 2, 3, 10. Różne opcje się z tym robi, fajne efekty można uzyskiwać, ale my skorzystamy tylko do tych zalewek teraz. I dodajemy nowy stroke. I mamy ten sam problem, czyli zalewa nam tekst. Widzicie, tekst jest zalany. Tylko tutaj, w tym Appearance, mamy opcję dać ten obrys pod nasze characters, czyli pod nasze litery. I o to tak naprawdę w tym chodzi. Oddzielamy tekst od tła, ale skoro mamy tło czarne z 4 kolorów, to żeby ładnie nam to wykonało i nie zalało nam tych literek, potrzebujemy zostawić tylko jeden kolor. I w tym przypadku, w przypadku takich treści, po prostu zmieniamy kolor tego obrysu na czarny, zwykły. Jeśli projektujecie, nawet nie widzicie różnicy, jedynie gdy sobie dacie Overprint Preview, to w mocnym przybliżeniu, mam nadzieję, że to widać na waszym komputerze, widzicie, że macie biały kolor, czarny, 100% i później jest ten Rich Black, ten bogaty z 4 kolorów. I tyle. W ten sposób się rozwiązuje ten problem. Teraz możemy zrobić to w InDesignie. W InDesignie działa to prościej, ponieważ nie mamy tych kilku rodzajów obrysów. Dajemy sobie znów, teraz jesteśmy w InDesignie, dajemy sobie tło, tworzymy Rich Black i tworzymy znowu taki nasz Rich Black 30, 30, 100. Sprawdzamy, czy nadaliśmy mu. Tak, nadaliśmy. Dodajemy teraz treść. W InDesignie lorem ipsum tak fajnie się nie dodaje jak do Illustratora, ale ja sobie stworzyłem skrypt, który mi dodaje lorem ipsum, jakieś tam kilka wersów. I patrzcie, tu mamy taki podgląd, powiedzmy, wydruku, bez wyszukiwania błędów. I tu mamy biały tekst, Rich Black tło. Obrys, po prostu zaznaczamy treść lub obiekt i wybieramy, to mamy wypełnienie treści. Tu mamy, zauważcie, jest ta ikonka, co jest istotne, jest ta ikonka literki T, co oznacza, że stosujemy zabieg do treści, a nie do obiektu, jak tutaj mamy obok. I wybieramy mu tutaj, żeby miał obrys black. I tutaj nie robimy podglądu przez Overprint Preview, tylko robimy Proof Colors. I teraz tak samo widzicie, widać różnicę między tłem a tą obramówką do naszego tekstu. Już więcej chyba przybliżyć nie mogę, tak? 3200% to jest max w InDesignie, ale powinna być widoczna ta obramówka na tym podglądzie. I to nam załatwia sprawę na przykład czarnej wizytówki, która ma tło wynikać z druku na białym papierze, literki z tła osiągamy i żeby Rich Black nam nie zalał tych literek, dajemy po prostu czarną obramówkę tylko ze 100% czarnego. A teraz dla wytrwałych, jak chcecie zobaczyć, o co tutaj chodzi, to mam taki schemacik. Narysuję wam ręcznie, żebyście mogli sobie wyobrazić lepiej. To już dla geeków. Jeśli mamy papier, powiedzmy, to jest papier, jakbyście patrzyli tak od boku. Czyli
Tu mamy wszystkie nasze literki, wynikają z tła papieru. I gdy drukujemy normalnie czarny z jednego koloru, no to czarny pada na... Czarny pada na kartkę, na papier i drukuje nam wszędzie tam, gdzie ma być tło, to drukuje nam linię. A tam, gdzie zostawia przerwę, to są te nasze napisy, prawda? To są nasze napisy wynikające z tła papieru. I przy jednym kolorze, jednej płycie, tylko to nam trafia, więc te krawędzie, które tutaj są wyznaczone, na czerwono wam pokażę, o co mi chodzi. Ten prześwit to jest tylko tam, gdzie się styka czarny z papierem, to jest nasza litera. Jest ostra, jest na tyle precyzyjna, z jaką rozdzielczością drukujemy, jak drukarnia sobie spasowała to wszystko. I właśnie pasowania za dużo nie ma, ponieważ to jest tylko jedna płyta. Ale co się stanie, gdy właśnie dodamy te 4 kolory? Gdy próbujemy osiągnąć ten rich black, czyli dodamy cyjanu, dodajemy płytę cyjanową, która się nadrukowywuje, dodajemy płytę yellow, oczywiście niekoniecznie w tej kolejności, ja teraz to robię na przykład demonstracji całej, i dodajemy jeszcze magenta. To też nie jest tak, że farba na farbie leży, tylko one gdzieś tam się pomiędzy siebie trafiają. Tym rastrem, tymi kropeczkami. To nie jest taka grubość, żebyście sobie nie myśleli, że to taka grubość jest osiągana. Ale na zasadzie właśnie, tak jak ja ręcznie sobie to dodaję, to nie zawsze nam się równo zaczyna żółty, nie zawsze równo nam się zaczyna cyjan, nie zawsze nam się zaczyna równo magenta. Jeśli z blackiem się nie trafią, to widzicie, że teraz w prześwicie naszym trochę wystaje magenty mniej, więcej żółtego, mniej cyjanu, a black w ogóle jest na przykład w innym miejscu. I jeśli te nasze maszyny się nie spasują, te nasze płyty druku się nie spasują idealnie, może to doprowadzić do tego, że krawędzie naszych liter będą troszkę właśnie bardziej żółte. Ja wam pokazywałem na mikroskopie w jakimś filmiku, jak właśnie nietrafiony druk płyt wygląda w bardzo dużym przybliżeniu, więc gołe oko może tego nie widzieć, ale przy drobnych białych napisach na ciemnym tle z rich blackiem może wyniknąć to naprawdę niefajnie, może być to widoczne gołym okiem. Jeśli już maszyna jest zużyta, jeśli coś jest nietrafione i właśnie jeśli jest zaprojektowany źle ten obrys. I to, co zrobimy, dodamy te zalewki, to po prostu cofamy te 4 kolory pozostałe, a w sąsiedztwie, najbliższym sąsiedztwie litery zostawiamy tylko jedną płytę. I tu jesteśmy pewni, że z literą styka się tylko jeden kolor i jeden kolor musi trafić, a tutaj, czy będzie lekko przesunięcie, czy nie, no to już tak naprawdę nie ma znaczenia. Wracam na kamerę. Szybki film. Może wam się przyda, jeśli będziecie projektować, a na pewno mile zaskoczycie swoją drukarnię, jeśli zadbacie o taki element i przygotujecie właśnie tego typu zalewki, tak przygotujecie drobne treści na małych projektach. Nawet początkowi projektanci drukują wizytówki, a to jest dobry przykład, jak zrobić dobrze wizytówki, które są na ciemnym tle z jasnymi napisami. Koniec tematu, na razie.